Cześć, mam na imię Anton. Jesteśmy w studiu PRL. To jest studio nagraniowe w centrum Warszawy. Studio PRL zajmuje się nagraniami w tej chwili, powiedziałbym, wszystkiego. Natomiast główny cel, większość tych prac skupia się na nagraniu dubbingów dla bajek, filmów, seriali, kreskówek, wszystkiego, gdzie zamieniamy głosy oryginalnych aktorów na głosy polskie. Studio ma gigantyczne zaplecze przeróżnych gier wideo. Kiedyś nawet nie było tytułu, którego byśmy nie zrobili. Natomiast bardzo dużo też robimy filmów animowanych, które lecą w kinach, w polskich kinach. Jedna z ostatnich rzeczy to chyba możemy nawet zobaczyć tutaj za moimi plecami. Jeśli chodzi o gry, to skupia się ta produkcja głównie na po prostu stworzeniu ścieżki dialogowej. Czyli tworzymy pliki audio, czyli wersję podstawową, którą jest w stanie studio dźwiękowe zrobić. Natomiast jeśli chodzi o reklamy, jeśli chodzi o filmy, seriale, to robimy również wersję surround sound, tak zwany, czyli wersję 5.1, 7.1, no i czasami nawet Dolby Atmos. Od początku generalnie swojej kariery, nazwijmy to w ten sposób, realizatorskiej, czy to na uczelni, czy to w pracy, czy to podczas patrzenia na pracę innych realizatorów, poznawałem i w audio, które wchodziły na rynek polski dość intensywnie. Wtedy nie były jeszcze tak bardzo znane i popularne wszędzie, natomiast po prostu pochłonęły rynek, ponieważ kupiły chyba wszystkich od razu. Przede wszystkim jakością, jeśli chodzi o jakość dźwięku, w stosunku do, powiem wprost, ceny, którą oferuję, gdyż na razie, na chwilę obecną, przez te wszystkie lata, co pracujemy, i nie tylko ja, to nie jest tylko moje zdanie i moja opinia, do dziś uważamy, że proporcja jakości do ceny i w audio jest najlepszą, jeśli chodzi o chyba wszystkie monitory odsłuchowe średniego i bliskiego pola. Jest to konfiguracja 7.1.4, czyli mamy surround głośników 7 linii, 7 punktów, nazwijmy to w ten sposób, jeden subwoofer i 4 punkty, które są górnymi, że tak powiem, odsłuchami. Natomiast większość tych systemów domowych są w systemie właśnie minimalnym 7.1.2, czasami to są 9.1.2, natomiast dla zmiksowania takiego systemu w naszych warunkach, jeszcze raz powtórzę, znaleźliśmy wystarczający akurat setup 7.1.4. W studiu, w którym się znajdujemy, mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o fronty i tyły, mamy serię SC307, które generalnie są już sprawdzone po prostu czasem. Są sprawdzone czasem w różnych warunkach. Jeśli chodzi przede wszystkim o pomieszczenia, każdy realizator wie, że no nie da się kupić największych, najlepszych i najdroższych głośników, wsadzić do dowolnego pomieszczenia u siebie w pokoju i one będą spełniać swoją funkcję. Nie. To było też sprawdzane przez, że tak powiem, czas, przez doświadczenie, przez błędy, mnóstwo błędów i pomyłek. Więc na chwilę obecną tutaj mamy do dyspozycji SC307, które na tych odległościach, w tym nearfieldzie, nazwijmy to w ten sposób, się sprawdzają znakomicie. Jeśli chodzi o górę, to troszeczkę zeszliśmy z poziomu przede wszystkim natężenia dźwięku, które proponują, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Też jeśli chodzi o logistykę umieszczenia, ulokowania głośników w pewnym miejscu, w tych warunkach, jeszcze raz podkreślę, to zostaliśmy przy opcji SC205, więc mamy 4 głośniki serii SC205 na górze. W innych pomieszczeniach, na przykład SC307, troszeczkę by były za duże, więc wybraliśmy opcję SC305 w studiu obok. W studiu drugim mamy tak samo setup 5.1, nie mamy tam Dolby Atmos, natomiast mamy setup 5.1 i w tym setupie wszystkie głośniki to są SC305. Jeszcze mamy
mamy inne pomieszczenie, które jest jeszcze mniejsze i też niestety nie jest odpowiednie na setup 5.1, dlatego tam jest tylko stereo i w tamtym pomieszczeniu używamy głośników SC208. W studiu muzycznym mam parę głośników na chwilę obecną. To są IWY SC307, natomiast monitory troszeczkę bliżej do mnie to są SC205. Żeby słuchać miksów muzycznych w różnych warunkach, w różnych odległościach, w różnych sytuacjach. Na chwilę obecną po zmiksowaniu 1000 materiałów filmowych i kinowych na sale kinowe i w audio się sprawdzają wybitnie, dają dużą precyzję, dużą przestrzeń, ogromną panoramę. Słychać rzeczy, których nie słychać przede wszystkim na salach i w drugą stronę. Jeśli czegoś nam brakuje, my chcemy to uzyskać, chcemy to znaleźć, to tutaj ludzie są w stanie to usłyszeć i zobaczyć, że takie rzeczy na przykład nie jest tego za dużo lub za mało. My mówimy nawet po głosie, potem na sali kinowej po głosu wcale na przykład nie słychać. Jest dużo precyzyjnego środka, jest dół, którego niektórzy realizatorzy słuchając swoich na przykład referencyjnych utworów mówią: o kurczę, tu jest tyle dołu, ja nigdy wcześniej tej stopy tu nie słyszałem. I jest turboprecyzyjna i punktowa góra, która daje tę możliwość odnalezienia panoramy bardzo konkretnej, ponieważ potem na wielkim ekranie, kiedy będziemy oglądali naszą produkcję, poszczególny element dźwiękowy musi się znaleźć w pewnym miejscu i takiej precyzji na chwilę obecną nie znaleźliśmy w żadnych innych systemach odsłuchowych.